Cześć, jestem Maniek, jestem psem ze schroniska. W tą piękną pogodę jadę znów na White Cata. Od razu zabieramy się za robotę. Na początek zgrubna obróbka przyklejonej dębiny. Piłą szablastu nacinamy drewno co kawałek. Dzięki temu łatwo pójdzie dłutem usunąć dużą ilość zbędnego materiału. Niestety w tym miejscu pęknięcie drewna okazało się głębsze niż się spodziewaliśmy. Dodatkowo w tym miejscu wyszły jeszcze inne skazy w drewnie. Najrozsądniej było wyciąć pewien kawałek i dokleić w to miejsce wstawkę. Następnie w ruch idzie kątówka z turbotarczą termikiem. Bestia wręcz zjada materiał w oczach, ale trzeba bardzo uważać. Waga tej tarczy w połączeniu z prędkością obrotową daje również bardzo wyraźny efekt żyroskopowy. Dziwnie manewruje się taką cukierką. Jak świeci słońce pod namiotem robi się bardzo gorąco. Jedyny sposób, aby nie czuć się jak w szklarni, to zrobienie przewiewu. Powtórka z rozrywki, czyli druga burta. W celu poprawy efektów trochę zmodyfikowaliśmy technikę. Najłatwiej pożądaną głębokość i kąt nacięcia jest uzyskać na przedłużeniu pokładników. Więc najpierw nacinamy przy sąsiadujących pokładnikach, następnie w tym miejscu pozbywamy się nadmiaru do prawie docelowej głębokości, następnie łączymy linią oba miejsca. W ten sposób z jednej strony głębokość nacięcia ograniczona jest linią, a z drugiej ścianką sterówki. Dużo trudniej zrobić zbyt głębokie nacięcie. W trakcie nagrywania prac zdarza się udokumentować wpadki. Po zgrubnej obróbce pogoda rozmaita. Raz upał, że nie idzie wytrzymać pod namiotem, innym razem leje, ale przynajmniej na pokładzie sucho.
Ze sterówki zniknie oryginalny, wpływany szyberdach, który co prawda ładnie wygląda, ale jest ciężki i trudno się go obsługuje i zajmuje dużo miejsca, które można by przeznaczyć na przykład na panele fotowoltaiczne. W jego miejscu wylądują dwa luki jachtowe. Zmiana konstrukcji wymusza dołożenie jeszcze jednego elementu podpierającego dach. Niestety jakoś tak wyszło, że nagraliśmy tylko wycinanie tego elementu, ale będzie go widać już po zamontowaniu. W międzyczasie klejenie maskownic. Następnie pora zaimpregnować sklejkę pod sufitki, póki jeszcze jest do niej dostęp. Kolejny etap to szlifowanie pokładników. Trzeba pozbyć się resztek starego kleju oraz wyrównać wszystkie płaszczyzny. Przyszła pora na położenie kabli pod przyszłe połączenia elektryczne. A na koniec termoizolacja. Oryginalnie był wsadzony jakiś styropian. Teraz środek idzie o dużo lepszych parametrach styrodur. Dwie warstwy po 20 mm, gdzie się tylko dało, układamy na przekładkę. W lato powinno być jeszcze przyjemniej w cieniu sterówki, a w zimę będą mniejsze straty ciepła. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Dziękujemy za oglądanie.